Nic bardziej mylnego. Czy to są łzy szczęścia? Zepsułeś mi zabawę. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki został trwale usunięty z Twittera. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale social media stały się nagle częścią polityki. Ja widziałem już od miesiąca, a przy jego postach umieszczał takie oznaczenie tam na dole. Można było przeczytać jego tweeta, ale zanim to jeszcze większą czcionką wyświetlał się komunikat Twittera, że te informacje mogą być nieprawdziwe, przejdź na tę stronę i zobacz właściwe newsy. Więc już od dawna go obserwowali. Prawda. Elon Musk i jego firma pod tytułem Tesla przewyższyła wartość wszystkich bitcoinów na świecie. Co na to posiadacze kopalni bitcoinów? Zainwestował wcześniej. Jednocześnie stał się Chyba że Elon zainwestował w to wcześniej i jednocześnie Elon Musk stał się najbogatszym człowiekiem na świecie. Mówisz o AirPodsach tych za prawie 3000 zł. Co tam może robić woda? O co chodzi? Widzowie z Instagrama nasi na pewno wiedzą, o co chodzi, bo był to też najpopularniejszy post nasz w tym tygodniu, więc jak ktoś wie, to może tam już napisać w komentarzu. A my, zanim jeszcze przejdziemy do słuchawek, Dan, to nawiążę trochę do Tesli, ponieważ Tesla już zaraz może nie mieć monopolu na rynku samochodów elektrycznych, przynajmniej na tym poziomie, no bo wiadomo, że nawet i w Polsce rozpoczyna się taka produkcja, aczkolwiek mówię tutaj o producencie iPhone'a, czy Xboxa i PlayStation, Foxconn i Byton. To są dwie firmy, które współpracują ze sobą i będą tworzyły, uwaga, to jest ich motto, chcemy robić to samo co Tesla, ale taniej i lepiej. Czy to brzmi jak konkurencja? Czy Elon Musk nie może już spać po nocach? To jest szokujące zdjęcie znalezione w internecie jednego z użytkowników AirPodsów Max, czyli tych nowych słuchawek od Apple. Jak możemy wyczytać pod tym zdjęciem, które dodał. Tak wyglądały jego słuchawki po 2 godzinach słuchania muzyki i od razu dodał, że nie był wtedy biegać. To nie jest pot, to nie jest deszcz, to nie jest roztopiony śnieg, a jest to para wodna. Co ja myślę, że to są jakieś żarty. Te słuchawki zostały tak zaprojektowane, że one mają dawać takie doznania, niekoniecznie mokre. No ale widocznie emocje, które towarzyszą słuchaniu muzyki, technopodcastów w tych słuchawkach dostarczają ludziom tyle emocji, że uszy płaczą. Prawdopodobnie po tym newsie nie zrealizuje swoich marzeń o zostaniu modowym influencerem, streamerem i blogerem. Włoski dom mody likwiduje swoje konta w social media. Przeczytałem. Vogue donosi, że włoski dom mody Bottega Veneta zdecydował się zrezygnować z działalności w social media. Co to znaczy? A ostatnio przeczytałem o pewnej usłudze, o pewnej platformie DALL-E, czyli platforma do generowania obrazów z wpisanych słów. Wszedłem tam i tak jest. Wpisujesz na przykład telefon w kształcie kota i generują ci się zdjęcia iPhone'a z uszami i łapami, albo wpisujesz fotel w kształcie awokado, no i widzisz po prostu coś takiego, co teraz widzimy. To są wygenerowane zdjęcia właśnie przez tę platformę. No, na razie są do odróżnienia, wyglądają trochę jak takie pluszowe zabawki, ale kto wie, jak wpiszemy może za 2 lata do tej platformy krajobraz górski, no to wygeneruje się dla nas indywidualny obraz, do którego tylko my będziemy mieli prawa autorskie. No i brzmi fajnie dla jednych, bo powiedzmy wykupimy sobie abonament i to będzie już wszystko, będziemy mogli sobie korzystać z jakiejś tam oczywiście ograniczonej pewnie ilości tych zdjęć, no ale pozbawiamy pracy osoby, które te zdjęcia tworzą, które jeżdżą po świecie, kupują nowe aparaty, tak jak ja. Przyznam się, że ja też z tego korzystam, czasem tam swoje zdjęcia wrzucam, no i też czuję się nieco zagrożony, no bo jeżeli ktoś będzie mógł wpisać i wygenerować sobie obraz tylko taki, jaki chce i możliwości będzie miał nieograniczone, bo będzie chciał większe góry, to wpisze duże góry na Kaszubach albo duże góry na Alasce, no i co wtedy? No, widzisz, to jest niebezpieczne.
A teraz co się dzieje? Wracamy do składanych smartfonów i Apple też coś takiego testuje, jak udało mi się ustalić. Testuje wytrzymałość tych smartfonów. Możecie dać znać w komentarzu, czy wy chcielibyście korzystać z takich telefonów, bo nie cieszą się one dużą popularnością, właśnie ze względu na te wątpliwości, czy są one wytrzymałe, czy jednak nie, ze względu na te konstrukcje. No bo wiadomo, no jeżeli mamy jednolity ekran, no to na oko wydaje się, że powinno to być wytrzymalsze i pewnie jest. Według mnie nie ma to dużego sensu. Gdyby to miało jakieś dodatkowe funkcje, z których możemy korzystać, to myślę, że bardziej bym się zastanowił nad tym, ale jeżeli po prostu mamy składany ekran na pół i możemy tak się bawić w to i z powrotem, no to nie wiem, czy jest to nam potrzebne, szczególnie, że to drożej kosztuje, bo nowa technologia, niby nowa technologia zaczerpana z przeszłości. Możecie napisać, co o tym myślicie. Czy to jest chwilowa moda na takie telefony, czy faktycznie zmierzamy w tym kierunku? Ja na chwilę wyłączyłem swój mikrofon, ponieważ wyłączył się mój ekspres. On nie jest tak innowacyjnym ekspresem, żeby wyczuwał właśnie, że jego właściciel właśnie prowadzi teraz podcast na żywo i warto byłoby nie uruchamiać swoich silniczków i nie zakłócać nam transmisji. Ale słuchajcie, nie jest źle. Nawiązując jeszcze do tej informacji, która mnie zelektryzowała, czyli po prostu branża filmowa już ma kłopoty właściwie, no bo jak nasze myśli generują obrazy, Co byście powiedzieli na jakieś narzędzia, które mogłyby zapisywać nasze sny? Tak sobie teraz o tym pomyślałem, to nie jest znalezione nigdzie w Dobry internecie. Może wynajdziemy coś takiego jako Techno Podcast Crew i będziemy to potem sprzedawać jako fajny pomysł. ale słyszałem, że pojawiły się już chipy, które będą sczytywały nasze myśli, a skoro myśli, to na pewno sny. Jak się obudzimy z rana i po 2 godzinach już tradycyjnie nie pamiętamy, co nam się śniło, to teraz będziemy spokojnie zrzucać z małej karty microSD do swojego komputera i to mi się właśnie przyśniło. Niebawem Pentagon odtajni informacje na temat UFO. Zapis o podaniu tych informacji do wiedzy publicznej, uwaga, znalazł się w ustawie budżetowej USA na 2021 rok. Jak widzisz, nie bez kozery wspomniałem o finansach, polityce i UFO. To się wszystko zaczyna przenikać. Ładowarka indukcyjna wbudowana w MacBooka. Czemu oni wcześniej O. na to nie wpadli, powiedz mi? Przecież to jest genialne. Wiesz, co ja mam? Kończysz pracę i odkładasz telefon na swojego MacBooka. Co masz? Ja stosuję, wiesz, że ja zrezygnowałem z używania takich podkładek pod myszy, takich, wiesz, to jest co podkładka mam mojego taką. syna. Uwaga, tu. Aha. No to właśnie tam, gdzie myszka leży, to właśnie tam planują wbudować... Tutaj pracujemy, proszę bardzo. Dokładnie. I tutaj tutaj powinna być już przynajmniej w nowych MacBookach miejsce na ładowarkę indukcyjną. Nie wiem, czy będzie to wygodne. Dan, jak widzicie, daje sobie radę korzystać z myszki nawet na tej powierzchni. Musi mieć dobrą czułość ustawioną myszki oczywiście. Ja myślę, że byłoby to niewygodne, poza tym ja rzadko pracuję na laptopach, głównie właśnie na mojej stacjonarnej maszynie w domu, ale no dla wszystkich fanów pracy zdalnej, na kolanie, na wyjeździe pod palmą na wyspie, ciekawe rozwiązanie, ponieważ kończymy pracę, kładziemy nasz telefon właśnie w tym miejscu, nie musimy szukać ładowarki, albo jak potraficie, to możecie korzystać jednocześnie i z ładowarki, i z komputera. Że ten rok będzie rokiem, właściwie już jest, będzie rokiem mobile, rokiem wideo i rokiem streamingu.